Minęło już 9 lat od ostatniej naszej podróży do Norwegii. Do dzisiaj pamiętam tę niezwykłą przygodę, przemierzając samochodem kraj uznany za jeden wielki cud natury. Przejechaliśmy cały kraj, od przylądka Lindesnes na południowym krańcu Norwegii, przez imponujące fiordy, koło podbiegunowe, po północny przylądek Nordkapp. Zauroczeni wróciliśmy do kraju, ale po kilku dniach odpoczynku wiedzieliśmy jedno – musimy tam powrócić. Mijały kolejne lata. W naszych paszportach przybywało stempli, wiz i pieczątek. Jednak magia tego niezwykłego kraju pozostała w naszej pamięci. Magia nieograniczonej wolności, szum spienionych wodospadów, zieleń łąk i poświata nocy polarnej. Spoglądając przez szyby samolotu, z utęsknieniem szukamy obrazów sprzed lat, zadając sobie pytanie, czy Norwegia i tym razem nas zauroczy? Czy rozwój cywilizacyjny nie zniszczył wspaniałych widoków, a zmiany klimatyczne nie wpłynęły na unikalną przyrodę? W końcu zza chmur wyłania się zielona Norwegia, wymarzony kraj nie tylko dla filmowców i fotografików. Lądujemy w Sandefjord, 120 km na południe od Oslo. Wypożyczamy samochód i ruszamy na spotkanie nowej przygody. Już pierwsze kilometry przekonują nas, że Norwegia błyskawicznie się zmienia. Nowe drogi, efektowne mosty i imponujące tunele stają się nieodłącznym elementem krajobrazu. Jesteśmy w regionie Sørlandet, który uchodzi za słoneczny zakątek Norwegii. Latem jest prawdziwym rajem dla wczasowiczów. Przyciąga ich tu piękna pogoda, malownicze miasteczka z białymi domami i porty przypominające o dawnych czasach. To raj dla amatorów wędkowania i miłośników pikników. Chwila odpoczynku i ruszamy dalej. Na nocleg zatrzymujemy się w niewielkiej miejscowości Mandal, która szczyci się największą liczbą słonecznych dni w roku. O dziwo, wszystko się zgadza, wbrew wcześniejszym prognozom. Nie mniejsze wrażenie zrobił na nas pensjonat, w którym zarezerwowaliśmy nocleg. Drewniany, biały budynek przypominał raczej dwór zamożnego norweskiego rodu. Niestety, wnętrze to zupełnie inna bajka. Rano z niepokojem spoglądamy w niebo. Pogodowe prognozy zaczynają się sprawdzać. Po chwili woda strumieniami leje się z nieba. Jesteśmy w Lindesnes, najdalej na południe wysuniętym punkcie Norwegii. Od przylądka północnego w linii prostej dzieli nas odległość 2518 km. To więcej niż odległość z Warszawy do hiszpańskiej Barcelony. Wszyscy odwiedzający półwysep zmierzają w jedno miejsce – do latarni morskiej Lindesnesfyr, która zachwyca nie tylko fotografów. To częsty motyw folderów reklamujących południe Norwegii. Latarnia morska w Lindesnes jest najstarszą norweską latarnią. Początki jej funkcjonowania datuje się na rok 1656, a inicjatorem budowy był ówczesny król duńsko-norweski Fryderyk III. Obecna żeliwna wieża latarni pochodzi z roku 1915. Latarnia funkcjonuje po dzień dzisiejszy jako część większego kompleksu, w skład którego wchodzi m.in. muzeum, kawiarnia oraz sklep z pamiątkami. Światło obecnej latarni widoczne jest z odległości 20 mil morskich. W czasie II wojny światowej przylądek ten był ważnym miejscem strategicznym. Do dziś na skałach widoczne są okrągłe zagłębienia, pozostałość po olbrzymich działach.
Patrząc przez pryzmat dzisiejszej pogody, trudno uwierzyć, że wody w cieśninie Skagerrak są cieplejsze niż w zachodniej i północnej części Norwegii. Dodatkowo wybrzeże Sorlandet słynie z tysięcy małych, urokliwych wysepek, zatok i piaszczystych plaż, a woda w morzu jest wyjątkowo czysta. Zobacz, jaki wysoki ten mostek, tam było widać go z daleka. Zjeżdżając z głównych dróg, ruszamy na północ w kierunku jednego z najpiękniejszych fiordów Norwegii. Droga zawęża się do szerokości jednego samochodu. Przez dziesiątki kilometrów jesteśmy sami wśród skalistych, otwartych przestrzeni, poprzecinanych szczelinami i niewielkimi jeziorkami. Stromymi serpentynami zjeżdżamy w dół. Zatrzymujemy się koło restauracji zawieszonej nad przepaścią, skąd rozpościera się rozległy widok na wieś Lysebotn i koniec Lisenfjordu. Wieś Lysebotn to bardzo odległe i osamotnione miejsce. Dociera tu tylko jedna droga i prom dowożący w sezonie turystów. W zimie droga często jest nieprzejezdna. Restauracja, w której jesteśmy, to punkt startowy na jeden z najbardziej wymagających, a zarazem satysfakcjonujących szlaków w Norwegii. Niewielu turystów podejmuje się tego wyzwania, szczególnie w takich warunkach. Przed nami 3-4 godziny marszu w jedną stronę. Musimy pokonać 3 wzniesienia i 3 doliny, by ujrzeć słynny Kjeragbolten, jajowaty głaz zaklinowany pomiędzy 2 skałami. Szlak oznaczony jest skromnie i przez większość trasy nie prowadzi żadnymi uformowanymi ścieżkami. Tu nie ma dróg, nie ma drzew, a jedynie skały i łańcuchy ułatwiające wspinaczkę. Na dodatek śliskie, mokre kamienie, porywisty wiatr i uciążliwa mrzawka nie pomagają nam w marszu. W wyższych partiach gór leży jeszcze śnieg. Na szczęście ktoś przed nami wydeptał ścieżkę, nie musimy więc brnąć po kolana w białej masie. Niestety strumienie przelewające się po skałach cierpliwie, ale skutecznie pokonały nasze buty. Po kilku godzinach marszu jesteśmy u celu. Przed nami Kjeragbolten, zaklinowany głaz pomiędzy 2 skałami, zawieszony 984 metry nad przepaścią. Blisko kilometr pionowego urwiska nad wodami Lysefjordu. Podchodzimy jeszcze bliżej i stajemy się widzami wspaniałego dzieła natury. Ciarki przechodzą po ciele, kiedy zbliżamy się do urwiska. W dole turkusowe wody Lysefjordu, a obok Kjerag, najwyższa góra w regionie, z którego spada imponujący wodospad, rozpylający welon wody gdzieś w bezkresnej otchłani. O Kjeragu niewiele się mówi w przewodnikach. Znają go za to doskonale miłośnicy base jumpingu. Od 1994 roku, kiedy po raz pierwszy oddano z niego skok, do dnia dzisiejszego wykonano ich ponad 30 000. Niestety nie wszystkim udało się dotrzeć na ziemię bezpiecznie. Góra pochłonęła już 10 śmiałków. Ostatni tragiczny skok miał miejsce 24 lipca 2010 roku. Na kulisty głaz można wejść od drugiej strony. Niestety nie mieliśmy tyle odwagi, by przejść po mokrej i wąskiej półce zawieszonej kilometr nad przepaścią. Na myśl nasuwały się nam jednak pytania. Gdzie barierki? Gdzie zabezpieczenia? Ale za to właśnie kocham ten kraj. Minimum ingerencji w przyrodę. Oto motto Norwegów, a dla nas ileż większa satysfakcja. Ruszamy w drogę powrotną. Na szczęście pogoda nieco się poprawia. Teraz możemy dostrzec piękno tych terenów i to magiczne słońce otulające szare skały. Wracamy z Kjeragu.
Za nami ile? Z 5 godzin już marszu? Od pierwszej. Od pierwszej. Piąta. Piąta. Za nami kolejne godziny marszu. Mięśnie i kolana wołają o łagodniejszy wyrok. W butach chlupie woda, a po ciele płynie pot zmieszany z kropelkami wody przemoczonych ubrań. Jednak z wielką satysfakcją zbliżamy się do końca dzisiejszej wędrówki. Dumni, że nie zawróciliśmy. Dumni, że byliśmy jednymi z nielicznych turystów, którzy zobaczyli imponujący głaz i pewnie takimi pozostaniemy. Być może dlatego, że niemiecki emeryt nie wjedzie tu kamperem. Jeszcze ostatnie łańcuchy i samochodem ruszamy dalej. Jesteśmy na drugim końcu Lisefjordu, tuż przy przeprawie promowej Lauvik-Oanes. Dla podróżujących po Norwegii, zwłaszcza po jej zachodniej części, przeprawy promowe są codziennością. Zachodnie wybrzeże jest tak poprzecinane fiordami, że po prostu droga, którą jedziemy w pewnym momencie się kończy i musimy kontynuować podróż promem. Poza tym promy umożliwiają szybkie dostanie się do małych miasteczek i wiosek ukrytych wśród fiordów oraz na wyspy i wysepki, których w Norwegii nie brakuje. Promy kursują cały rok. Na głównych trasach na tyle często, że nie ma potrzeby wcześniejszego sprawdzania ich rozkładu. Średnio co 20-30 minut. Jednak promy to nie tylko przeprawa, to wspaniały ruchomy punkt widokowy. Tak więc warto wyjść na zewnątrz i podziwiać przesuwające się przed naszymi oczami niezwykłe widoki. Po wspaniałym norweskim śniadaniu idziemy na krótki spacer do Jørpeland. To urokliwe miasteczko z niewielkim portem znane jest wyłącznie z jednego powodu. Choć jest tu marina, w której można zacumować łódkę, większość turystów przybywa tu, by wyruszyć na Preikestolen, słynną skalną ambonę. Ze względu na fatalną pogodę poprzednim razem, Preikestolen było jednym wielkim rozczarowaniem. Gęsta mgła przysłoniła nam widoki, o których marzyliśmy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Z niepokojem spoglądamy w niebo. Wracamy do pensjonatu. Ostatnie przygotowania, kilka kanapek na drogę i ruszamy. Już na parkingu mogliśmy się przekonać, jak popularnym miejscem jest Preikestolen. Dziesiątki turystów ruszają na szlak, który rozpoczyna się w pobliżu kompleksu schronisk. Trasa ma długość blisko 4 km, a różnica wysokości wynosi 350 metrów. Nie jest to dużo, lecz teren jest dość zróżnicowany. Miejscami chodzi się po kamieniach, dlatego na wyprawę tam i z powrotem trzeba zarezerwować około 4-6 godzin. W wielu miejscach trasa jest wymagająca, a mokre i śliskie skały nie ułatwiają wejścia. Wychodząc na płaskowyż, niewiele się zmienia. W oddali widać gęstą mgłę zalegającą w fiordzie. Chwila odpoczynku, łyk wody i ruszamy dalej. Woda źródlana, niegazowana. Nagle mgła znika. Nie tracąc nawet sekundy, robimy kolejne zdjęcia i kolejne minuty filmu, zbliżając się do granicy urwiska. Jesteśmy. Tym razem udało się. Przed nami Preikestolen, skalna platforma nad fiordem, największa atrakcja Norwegii. Skalna ambona, wznosząca się 604 metry ponad malowniczym fiordem, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Norwegii. Każdego roku odwiedza ją od 150 do 200 tysięcy turystów, którzy podziwiają z niej panoramę Lisefjorden, leżącego naprzeciw płaskowyżu Kierak, na którym wczoraj byliśmy. Pod nami Lisefjord, jeden z piękniejszych norweskich fiordów, majestatyczny, ogromny, imponujący. Ciągnie się ponad 40 km pomiędzy stromymi górami. Na Preikestolen nie ma żadnych barierek czy innych zabezpieczeń, a skutki upadku z takiej wysokości są oczywiste. Norwegowie wychodzą ze słusznego założenia, że nie da się ogrodzić wszystkich niebezpiecznych miejsc, psując przy tym ich walory estetyczne.
Zaskakujące, że dotychczas nie licząc samobójstw i nieudanych prób, zdarzył się tu tylko jeden wypadek śmiertelny, gdy w roku 2013 z platformy spadł hiszpański turysta. Postanawiamy zobaczyć ambonę jeszcze inaczej, z góry. Stąd doskonale widać zadziwiająco symetryczny, 604-metrowy klif zwieńczony płaskowyżem o kształcie przypominającym prostokąt. Jego powierzchnia to około 600 m2, a powstał prawdopodobnie poprzez odłupanie skały na skutek erozji i działania mrozu. Z Preikestolen rozciąga się niesamowity widok na Lisefjorden. Patrząc wokół, aż trudno uwierzyć, że krajobraz stworzyła natura. Nic dziwnego, że Preikestolen znalazł się w rankingu Lonely Planet wśród 10 najwspanialszych punktów widokowych na świecie. Aby było jeszcze bardziej dramatycznie, w poprzek półki skalnej biegnie szczelina. Geolodzy zapewniają, że nie grozi ona oderwaniem pozostałej części skały, ale spoglądając w głąb można mieć co do tego pewne obawy. Jednak oszołomieni pięknymi widokami, w pogoni za najatrakcyjniejszymi zdjęciami nie zapominamy o zdrowym rozsądku. Od lat miejsce to słynie wśród miłośników sportów ekstremalnych. Pomimo zakazów skała Preikestolen stała się ulubionym miejscem skoczków spadochronowych. Jest też doskonałym motywem wielu filmów dokumentalnych i reklamowych. Istniały już plany zbudowania kolejki linowej, ale dzięki gwałtownemu sprzeciwowi miejscowej społeczności nie zostały one na szczęście zrealizowane. Niewielu turystów przychodzi tutaj, by spojrzeć na skalny klif z dołu. Ogrom tych formacji skalnych jest imponujący. Zachwyceni ruszamy w drogę powrotną. Nasze kolejne marzenie zostało spełnione. Jakże inne widoki towarzyszą nam w drodze powrotnej. Promienie słońca przedzierające się przez kłębiaste chmury cudownie oświetlają skalne płaskowyże. Naszym oczom ukazują się krajobrazy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Kiedy ruszyliśmy samochodem dalej, pogoda ponownie zmieniła swoje oblicza. Ruszamy na północ. Przed nami 160 km widokowej drogi. Podróżowanie po Norwegii jest całkiem przyjemne, szczególnie samochodem. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach, do których warto się stosować i przestrzegać. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że to, co na mapie wygląda na proste 200 km do zrobienia w 2-3 godziny, zazwyczaj zmienia się w nawet 6-godzinną podróż. Wszystko to ze względu na liczne ograniczenia prędkości, których trzeba przestrzegać niemal co do 1 km na godzinę. Wąskie, kręte drogi oraz konieczność korzystania z przepraw promowych. W ostatnich latach czas podróży po Norwegii znacznie się skrócił ze względu na powstanie wielu imponujących mostów i tuneli, ale i tak nie możemy pozwolić sobie na szybką jazdę. Legendy, że chleb w Norwegii kosztuje w przeliczeniu nawet 20 zł, niestety okazują się całkiem prawdziwe. Pizza może kosztować od 60 do 120 zł. Wszyscy wiedzą, że Norwegia to jeden z najdroższych krajów świata. Za wyjątkiem lotów. My przylecieliśmy tutaj za 39 zł. Zaplanowanie jednak taniej podróży to nie lada wyzwanie. Dlatego warto wcześniej wertować internet i zaoszczędzić sobie niespodzianek. Norwegia jednak ma dla nas coś w zamian. Wspaniałe widoki i to całkiem za darmo, co wcale nie jest tak oczywiste w wielu innych krajach. Wieczorem dojeżdżamy do wioski Kryping. Na tutejszym kempingu zarezerwowaliśmy tradycyjny norweski domek tuż przy malowniczym porcie.
Późnym wieczorem podejmujemy próbę złowienia kolacji, niestety z mizernym skutkiem. Patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, trudno uwierzyć, że podróżujemy po jednym z najbogatszych krajów świata. Już nie rybołówstwo i przemysł drzewny jest podstawą norweskiej gospodarki. W ciągu ostatnich lat Norwegia zarobiła krocie na przybrzeżnym wydobyciu ropy naftowej. A jednak nadal sprawia wrażenie państwa, do którego z trudem przedzierają się współczesne standardy zamożnego społeczeństwa. Może wielowiekowa bieda i poszanowanie dla natury tak mocno utkwiło w mentalności Norwegów, że do dzisiaj nie emanują swoją zamożnością. Nadal są skromni i pracowici. Zatrzymujemy się przy wodospadzie Langfoss. To jeden z najpiękniejszych wodospadów na świecie. Rzeczywiście zachwyca nie tylko wysokością, którą trudno ogarnąć z poziomu drogi, aż 612 metrów, ale przede wszystkim ogromem wody. Spada ona szeroką strugą po skalnych tarasach, tworząc wodny welon, poruszający się to tu, to tam. Wodospad jest przy tym łatwo dostępny. Droga E134 łącząca Oslo z Haugesund przecina go tuż przed jego ujściem do fiordu Akrafjorden. Na poboczu jest punkt widokowy, z którego można podziwiać Langfoss w pełnej krasie. Dwadzieścia kilometrów dalej kolejny cud natury. Już z daleka widać efektowną bryzę. Ten wyjątkowy wodospad nosi nazwę Latefossen. Spada z wysokości 165 metrów i składa się z dwóch oddzielnych strumieni, które łączą się tuż przed pobliskim jeziorem. Po połączeniu kaskady wody wpadają pod kamienny zabytkowy most, który ze względu na swoje położenie został uznany za jeden z 15 najpiękniejszych na świecie. Tutaj trochę pobłądziliśmy, ale dzięki temu mogliśmy zobaczyć jedną z najnowszych drogowych inwestycji w Norwegii. Hardanger Bridge, imponujący wiszący most i otaczające go tunele z efektownymi podziemnymi rondami. Most Hardanger to trzeci co do długości most tego typu w Europie, a także jeden z najdłuższych mostów wiszących na świecie. Most ma długość 1310 metrów pomiędzy pylonami, które wznoszą się na wysokość 200 metrów. Został zawieszony na wysokości 55 metrów nad lustrem wody, tak aby fiord nadal był żeglowny. Jednak nie tylko rozmiary budzą wielkie emocje. Największym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców mostu było miejsce, w którym został on zawieszony. Nad fiordem, który ma 1000 metrów głębokości i rozdziela dwa pasma górskie. Aby przejazd był w ogóle możliwy, wydrążono ponad 2,5 kilometra tuneli. Czekaj, na tu prawo. No pojedziemy tak jakoś. No może. Oj. To nie koniec efektownych tuneli. Kilkanaście kilometrów za malowniczym miasteczkiem Eidfjord znajduje się Storgiel, tunel, który tworzy spiralę wewnątrz góry. Kolejny majstersztyk budowlany Norwegów. To nasze następne sprzed lat niespełnione marzenie. Voringfossen jest jedną z kilku najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Norwegii. Zarówno ze względu na położenie, znajduje się blisko trasy z Oslo do Bergen, jak również efektownej kaskady wpadającej w głąb malowniczej doliny.
Przy drodze znajduje się parking i kawiarnia, wejście na punkt widokowy. Niestety z parkingu trudno podziwiać wodospad. Możemy jedynie usłyszeć jego huk i podziwiać tworzącą się w kroplach wody kolorową tęczę. Zdecydowanie lepiej widać ten potężny wodospad z punktu widokowego nieopodal hotelu Fosli, powyżej wodospadu, dokąd prowadzi płatna droga. Stąd widać dwie strugi wodospadu i całą panoramę doliny. Jednak aby docenić potęgę wodospadu, najlepiej wybrać się na dno kanionu. Droga prowadzi z parkingu blisko górnego wylotu tunelu Mabo. Stąd prowadzi stara droga w dół ku rzece. Dalej ścieżka jest dość trudna, na stromym zboczu doliny. Potrzebne jest odpowiednie obuwie. Dojście do dna wodospadu Voringfossen zajmuje około godziny, ale trud warty jest widoków, jakie zobaczymy. Dopiero stąd, z dna doliny docenimy potęgę wodospadu Voringfossen. Kaskada spadająca z hukiem z wysokości 182 metrów tworzy wielką bryzę wypełniającą dno doliny. Widoki zapierają dech w piersiach i ta satysfakcja, że jako nieliczni dotarliśmy tutaj. Norwegia lubi być naj i tym razem się udało. Wjeżdżamy do tunelu Gudvanga o imponującej długości ponad 11 km. Wydawać by się mogło, że ta imponująca długość to aż nadto. Nic podobnego. Kilka kilometrów dalej zatrzymujemy się przed wjazdem do najdłuższego tunelu drogowego na świecie, który można pokonać samochodem. Lardalstunel łączy miejscowość Lardar i Aurland. Ma 24,5 km długości. Jego budowę rozpoczęto w 1995 roku, a zakończono 5 lat później. Co 6 km, by złagodzić klaustrofobiczne uczucie, poszerzono tunel, tworząc niewielkie parkingi oświetlone błękitnym światłem, przypominające lodowe ściany. Tunel prowadzi pod masywem górskim, który znajduje się na trasie z Oslo do Bergen, poniżej Sognefjordu. Tunel jest bezpłatny i pozwala ominąć tzw. śnieżną drogę, wspinającą się na wysokość 1300 metrów. Jakże mogło być inaczej? Z tunelu prosto na prom. Jesteśmy na przeprawie promowej z Fodnes do Monheller przez Sognefjord. Sognefjord jest bez wątpienia rekordzistą. Jest najdłuższym fiordem Norwegii, jednym z najdłuższych na świecie. Imponuje także jego głębokość, ponad 1300 metrów, a wysokość otaczających go gór ma 1700 metrów. W 2005 roku jedna z odnóg Sognefjordu została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na nocleg zatrzymujemy się na kempingu, prawie na końcu Sognefjordu. Pomimo że jesteśmy poniżej koła podbiegunowego, już tutaj możemy doświadczyć niezwykłego zjawiska, jakim są białe noce, gdzie zmierzch przechodzi bezpośrednio w brzask. W nocy nie zapadają całkowicie ciemności. Magiczne doświadczenie. O, faktycznie. Rano obudziło nas cudowne słońce. Tak wyobrażamy sobie Norwegię i te cudowne domki z zielonymi dachami. Już setki lat temu Norwegowie kryli dachy swoich domów darnią. Zielony dach, przypominający trawnik czy łąkę z kwiatami, a nawet małymi drzewami, doskonale sprawdza się w tutejszym klimacie. Choć tradycja ta niemal wyginęła wraz z wprowadzeniem blachy falistej, wiele osób wciąż stosuje tego typu rozwiązania. Dla Norwegów taki dach to codzienność, nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim ze względów praktycznych. To doskonały izolator w tutejszym surowym klimacie.
Podróżując po Norwegii, nie sposób ominąć i tego miejsca. Białe czapy lodowca Jostedalsbren będą nam towarzyszyć przez wiele kilometrów. To największy na kontynencie europejskim lodowiec, zajmujący aż 480 km². Jego wysokość przekracza 2000 metrów nad poziomem morza. Czapa rozciąga się na długość 60 km, a z niej spływa do dolin ponad 20 jęzorów lodowych. Najgrubsza część lodowca ma 600 metrów. W roku 1991 na jego powierzchni, a także na okolicznych dolinach utworzono Park Narodowy Jostedalsbren. Mijając miasteczko Olden, po 20 km malowniczej drogi dojeżdżamy do kempingu, gdzie zaczyna się droga do lodowca Briksdal. Z parkingu podchodzimy do sporego placu, na którym stoi budynek informacji turystycznej, restauracja i duży sklep. Dolina zamknięta jest wysokimi górami, z których wieloma szczelinami spływają wodospady. Szlak pod jęzor lodowca prowadzi zakosami wzdłuż rwącego i spienionego potoku. Po całej trasie rozstawione są tabliczki ukazujące, jak cofał się lodowiec przez lata. W latach 1934–51 cofnął się o 800 metrów. Co ciekawe, potem nastąpił przyrost i lód złączył się z jeziorem. Po 2000 roku Briksdal cofnął się ponownie o 230 metrów i jezioro zostało od niego oddzielone. To największe rozczarowanie, jakie nas spotkało w Norwegii. Pamiętam, jak w roku 2007 podchodziliśmy pod czoło lodowca, czuliśmy jego chłód i podziwiali jego błękit. Tak wyglądał jęzor lodowca Briksdal 9 lat temu, a tak wygląda dzisiaj. Podobno jest nadzieja. Od 2008 roku zauważono powolny jego przyrost. Z powrotem wyruszamy nieco dłuższą drogą, aby wzdłuż strumienia utworzonego przez lodowiec przejść w deszczowej mgiełce tuż obok potężnego wodospadu. Szlak, którym idziemy, to popularna trasa turystyczna. Co roku tysiące turystów odwiedzają to miejsce, by podziwiać ten niesamowity spektakl natury. Wzdłuż turkusowego jeziora zasilanego przez wody lodowca Briksdal jedziemy w stronę najsłynniejszej przeprawy promowej w Norwegii. Mijając miasteczko Hellesylt i spieniony wodospad grzmiący pośrodku wioski, w ostatniej chwili wjeżdżamy na prom. Pozostawiamy za sobą stary port wikingów i wyruszamy na jedną z najbardziej popularnych przepraw promowych w krainie fiordów zachodniego wybrzeża. Fiordy są prawdziwą wizytówką i symbolem Norwegii, a szczególnie wąski i stromy Geirangerfjord jest najbardziej znanym z nich wszystkich. Popularność zyskał dzięki swej urodzie, a także wygodnemu położeniu. Podróżując przez region norweskich fiordów, nie sposób go po prostu ominąć. Geirangerfjord otoczony jest przez jedne z najbardziej stromych gór na całym zachodnim wybrzeżu. Wrzyna się w nie wąskim klinem wygiętym w kształt litery S, a z jego stromych zboczy spływają warkocze wodospadów. Najbardziej znane z nich to 7 sióstr. Jak głosi legenda, będzie istniał dopóki 7 braci nie poślubi pięknych sióstr. Tuż obok wodospad Suitor, czyli zalotnik nieszczęśliwie zakochany w siostrach. Dalej wodospad Zakonnik oraz welon Panny Młodej. Ich potężne kaskady spadają z wysokości 300 metrów wprost do fiordu, rozpryskując wodny pył. Dzięki pieczołowicie chronionej przyrodzie fiord Geiranger wraz z Njøyfjordem znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Weiter, entweder in Richtung Ålesund
Dopływamy do wioski Geiranger. Aż trudno uwierzyć, że wioska ma tylko 300 mieszkańców. Patrząc na tłumy turystów, którzy wysiadając z wielkich wycieczkowców pośpiesznie zwiedzają okolice. Jedynie wieczorem, kiedy autobusy i statki opuszczają wioskę, robi się tu cicho i przytulnie. Opuszczamy miasteczko i po mocno ostrych serpentynach wspinamy się do góry. Dziesiątki zakrętów prowadzą nas do granic wiecznego śniegu. Droga jest otwarta wyłącznie latem, niekiedy nawet krócej, a to ze względu na zalegający tu śnieg. Niestety ostatni odcinek drogi jest płatny. Po blisko godzinie jazdy jesteśmy na szczycie góry Dalsnibba, 1500 metrów nad wodami fiordu. Góra stanowi idealny punkt widokowy, z którego rozpościera się wspaniała panorama na dolinę fiordu Geiranger. Jego niebywałą atrakcyjność potwierdza znajdujący się przy wjeździe napis „Prawdopodobnie najpiękniejszy widok na świecie”. Można polemizować z tym stwierdzeniem, ale trzeba przyznać, że widok jest naprawdę imponujący. Stąd widać ładnie. Raz się trochę Ruszamy w drogę powrotną. Kolejny raz pogoda błyskawicznie się zmienia. Przed nami następna atrakcja. Wybudowana w 1954 roku trasa Ornewegen, czyli Droga Orłów, która biegnie z ostrymi serpentynami wzdłuż krawędzi Geirangerfjordu. Droga Orłów to najbardziej stroma część drogi nr 63, zwanej Złotą Drogą. Z każdym pokonanym zakrętem z utęsknieniem czekamy na poprawę pogody. Nagle wszystko się zmienia i to akurat w momencie, kiedy zatrzymujemy się w punkcie widokowym, z którego rozpościera się imponujący widok na fiord i wodospad Siedem Sióstr. Malownicza Golden Road prowadzi nas do miasteczka Eidstal, gdzie zarezerwowaliśmy domek na pobliskim kempingu. Wczesnym rankiem opuszczamy nasz przytulny domek. Kilka kilometrów dalej zatrzymujemy się przy przeprawie promowej. Przed nami Starfjord, którego odnogą jest Geirangerfjord. Mamy chwilę czasu do przybycia promu, więc jakoś próbujemy wypełnić sobie czas. Podróż promem to sympatyczny przerywnik w samochodowej podróży, pod jednym warunkiem, że nie śpieszy nam się do celu. Opuszczając prom skręcamy na zachód. Przed nami Alesund. Malownicze miasteczko uważane jest za perłę norweskich miast. Piękna lokalizacja wśród norweskich fiordów, kolorowe i zadbane budynki oraz klimatyczne uliczki sprawiają, że miasto odwiedza rokrocznie spora rzesza turystów. Panoramę Alesund najlepiej podziwiać ze wzgórza Axla. Na trasie przewidziano kilka miejsc do odpoczynku z drewnianymi ławkami, na których można przysiąść, jeśli komuś zabraknie tchu. W połowie drogi prowadzącej na górę dobudowano również niewielką platformę widokową. Na szczycie Axla znajduje się kawiarnia oraz punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta i okolicznych wysp. Z tego miejsca można również udać się dalej na trekking, jedną z tras prowadzących po okolicznych wzgórzach. Alesund, tak jak wiele innych norweskich miast, cechuje przepiękne położenie.
na kilku wyspach połączonych ze sobą mostami oraz podwodnymi tunelami. Natomiast sama zabudowa miasta nie jest już tak charakterystyczna dla stylu skandynawskiego. Centrum miasta zdominowane jest przez ceglane budynki w secesyjnym stylu. Kolorowe kamienice o indywidualnym charakterze, często z dekoracyjnymi basztami i wieżyczkami, przywodzą klimat romantycznych baśni. W 1825 roku Ålesund liczyło około 330 mieszkańców. Szybki rozwój nastąpił pod koniec XIX wieku, w momencie gdy miasto stało się centrum połowu dorszy, które w postaci suszonych na wolnym powietrzu ryb, zwanych sztokfiszami, eksportowano nawet do Hiszpanii. Do dzisiaj miasto to centrum rybołówstwa Norwegii. Dla mieszkańców i turystów pozostały jednak zabytkowe nadbrzeże w centrum miasta, gdzie każdego ranka można kupić świeże ryby i owoce morza. Ja, tusuk? Ja. But now you're ahead. You can. Osobliwy styl tutejszej architektury to następstwo wielkiego pożaru, który miał miejsce w 1904 roku i był jednym z największych w Norwegii. Ogień zniszczył wówczas około 850 domów, a około 10 tysięcy ludzi straciło cały swój majątek. Ogień szalał przez kilkanaście godzin, ale jakimś cudem tylko jedna osoba straciła życie. Ålesund otrzymało wówczas pomoc z całego kraju oraz z zagranicy, szczególnie od cesarza niemieckiego Wilhelma II, który zdecydował się wesprzeć odbudowę miasta w modnym wówczas stylu secesji. Malowniczymi drogami wracamy w głąb lądu. Z parkingu, gdzie znajduje się jedyny na świecie znak "Uwaga, trolle", wyruszamy na spotkanie z najsłynniejszą drogą świata, zwaną Trollstigen, drabiną troli. Trasa nie bez powodu nosi nazwę drabiny troli. Od wieków w Norwegii opowiada się baśnie z występującą w nich postacią trola. Chociaż poza Norwegią trolle znane są jako postacie dokuczliwe, głupie i złośliwe, w Norwegii były tematem sympatycznych baśni, opowiadanych zgodnie z obyczajem przy kominku, co niegdyś pomagało przeczekać długie zimowe noce. Zatrzymujemy się przy wysokim na 180 metrów grzmiącym wodospadzie Stigfossen, by uwiecznić go na zdjęciach i spojrzeć na to, co za nami i przed nami. Droga troli to zwieńczenie Golden Road i świadectwo niebywałych umiejętności budowniczych, którzy za pomocą najprostszych narzędzi zbudowali w latach 30. XX wieku słynną drabinę. Rocznie odwiedza ją ponad 700 tysięcy turystów. Otoczona przez monumentalne szczyty górskie, król, królowa i biskup, trasa wiedzie 11 ostrymi zakrętami. Nawet dzisiaj, kiedy drogę wyremontowano i zabezpieczono, zmusza ona kierowców do wytężonej uwagi, a mijanie samochodów nadjeżdżających z przeciwka to balansowanie pomiędzy skalnymi ścianami i stromymi urwiskami. Zatrzymujemy się na szczycie, gdzie kwitnie turystyka. Jak pamiętamy sprzed kilku lat, była tu tylko skromna tabliczka. Dzisiaj wyrosło centrum turystyczne z pokaźnych rozmiarów parkingiem, uregulowano strumień i wyremontowano ścieżkę wiodącą do platformy widokowej.
Pierwsza przeźroczysta platforma zawieszona nad strumieniem. I druga platforma z przeźroczystymi barierkami zawieszona kilkaset metrów nad urwiskiem. Dopiero stąd możemy w pełni podziwiać słynną drabinę troli i rozległą dolinę, nad którą wznoszą się górskie szczyty. Dobra, okej. Niedaleko od słynnej drogi troli wznosi się nie mniej znana skalna ściana – Trollwegen. To jedna z najtrudniejszych ścian wspinaczkowych na świecie i tylko najlepsi wspinacze mogą podjąć się tego wyzwania. Warto tu wspomnieć, że wśród pierwszych jej zdobywców była ekipa z Polski. Skała wznosi się na wysokość 1800 metrów od dna doliny. Zataczamy koło naszej podróży po najpiękniejszych miejscach południowo-zachodniej Norwegii. To kraina wąskich fiordów wcinających się w wysokie góry, wodospadów spływających kaskadami po zboczach gór i nigdy nie topniejących lodowców. Niesamowite krajobrazy fiordów Norwegii ukształtowały się podczas epoki lodowcowej i nie uległy większym zmianom od czasu pojawienia się w tym regionie ludzi. Władze sprawują tu nadal orły i foki, a głębokie wody fiordów zamieszkują niezliczone gatunki ryb. W ostatniej chwili skręcamy z drogi nad wodospad Slettafoss. Wciskająca się między skały rzeka Rauma tworzy ciasny przełom, przez który przedzierają się huczące masy wody. A teraz ukoronowanie dnia, podwójna tęcza rozświetlająca pochmurne niebo. Dzisiejszą noc spędzimy w prawdziwym norweskim domu wynajmowanym turystom. Lillehammer największą sławę zyskało jako stolica zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1994 roku. Dlatego jesteśmy tutaj, we wschodniej części miasta, gdzie znajduje się kilka obiektów olimpijskich. Między innymi Centrum Sportowe Hakonshall oraz Norweskie Muzeum Olimpijskie. Dla nas, Polaków, to jednak skocznie narciarskie stały się symbolem tego miasta. Do dnia dzisiejszego rekord skoczni wynoszący 142 metry należy do Adama Małysza. Skocznie wybudowano w 1993 roku, a ich trybuny mogą pomieścić 40 000 widzów.
Pomiędzy Oslofjordem a lasem znajduje się stolica i zarazem największe miasto Norwegii, zachwycające dynamicznym życiem towarzyskim i kuszące jedyną w swoim rodzaju możliwością połączenia natury z życiem miejskim. Klimat panujący w mieście jest bardziej umiarkowany niż można było się spodziewać, sądząc po jego szerokości geograficznej. Lata są przyjemnie ciepłe, z temperaturami przypominającymi niejednokrotnie te w miastach położonych znacznie bardziej na południe. Zimy jednak są wystarczająco zimne, aby zmienić Oslo w raj dla narciarzy. Naszą wizytę w stolicy rozpoczynamy na wzgórzu obok Pałacu Królewskiego, przed którym dumnie wznosi się posąg króla Karola Jana. To on, gdy wstępował na tron szwedzko-norweski, postanowił zbudować rezydencję. Niestety rezydencję dokończono po jego śmierci, a uroczystej inauguracji dokonał Oskar I. Jednak dopiero w 1905 roku, po odzyskaniu przez Norwegię niepodległości, majestatyczna budowla stała się rezydencją królewską. Dzisiaj to oficjalna siedziba norweskich monarchów i jeden z najbardziej charakterystycznych budynków norweskiej stolicy. Obecnie mieszka w nim król Harald V wraz z małżonką. Codziennie przed pałacem o godzinie 13 odbywa się honorowa zmiana warty Straży Królewskiej. Ceremonia iście królewska, choć bardziej przypomina uroczystą musztrę niż zmianę warty. Od pałacu rozpoczyna swój bieg najbardziej znana i ruchliwa ulica miasta, upamiętniająca króla Jana. Mieszkańcy Oslo mówią o niej po prostu Karl Johans. Codziennie przechodzi tędy 100 000 ludzi. Od XIX wieku Karl Johans Gate jest popularnym miejscem spotkań. Jest to również najważniejsze miejsce uroczystości z udziałem króla i zagranicznych gości składających oficjalne wizyty. Znajdują się tu ważne gmachy i instytucje. Uniwersytet, a za nim Galeria Narodowa ze słynnymi obrazami Edwarda Muncha oraz Teatr Narodowy. Teatr Narodowy jest najważniejszą sceną w kraju. Gmach, zaprojektowany przez Henryka Bulla, ukończono w 1899 roku. Zbudowano go specjalnie jako miejsce, gdzie wystawiane są dzieła norweskiego dramaturga Henryka Ibsena. W połowie Karl Johans Gate wznosi się zbudowany z żółtej cegły budynek parlamentu. Posiedzenia parlamentarzystów odbywają się tu od 140 lat. Rynek kolejowy to centralny plac miasta. Swoją nazwę zawdzięcza dworcowi kolejowemu, który znajduje się tuż obok. A to najnowsza atrakcja miasta. Opera wyłaniająca się z wód Oslofjordu niczym lodowa kra. Budynek usytuowano na zetknięciu morza z lądem w symbolicznym miejscu pierwszego kontaktu Norwegii z resztą świata. Opera jest realizacją koncepcji wybranej w 2000 roku spośród 240 zgłoszonych do konkursu. To największy obiekt kulturalny, jaki powstał w Norwegii od 700 lat i jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w kraju. Dostępność opery dla masowego odbiorcy potraktowano dosłownie, tworząc publiczny deptak, od zatopionego w morzu brzegu aż po dach opery. W
Wznoszący się łagodnie dach budynku jest ogólnodostępny przez całą dobę. Można po nim spacerować i jeździć rowerem, a w słoneczne dni położyć się i opalać, podziwiając widoki na miasto i fiord. Nic dziwnego, że opera stała się jednym z ulubionych miejsc mieszkańców Oslo i przyjeżdżających tutaj turystów. Wnętrze w kształcie podkowy nawiązuje do klasycznych teatrów z przeszłości. Również użyty materiał, jakim jest dąb, to odniesienie do tradycyjnego norweskiego budownictwa. Budynek zaprojektowany przez norweską firmę architektoniczną otrzymał wiele prestiżowych nagród. Zwiedzanie Oslo większość turystów rozpoczyna od nabrzeża Aker Brygge. To chyba żadna europejska stolica nie może pochwalić się podobnym położeniem nad brzegiem malowniczego fiordu w otoczeniu gór. To najpopularniejszy punkt miasta z portem, zamkiem i twierdzą w tle. Dla uczczenia 900-lecia miasta w 1950 roku został otwarty gmach ratusza. Jednak musiało upłynąć wiele czasu, zanim mieszkańcy przyzwyczaili się do secesyjnej budowli z ciemnej cegły. Z daleka bryła wydaje się prosta, jednak z bliska ratusz może zadziwić. Oczom zwiedzających ukazują się bowiem kamienne rzeźby i płaskorzeźby przywodzące na myśl architekturę socrealistyczną, choć socjalizm nigdy nie był ustrojem Norwegii. Z kolei przy wejściu głównym turystom ukazują się odrobinę kiczowate płaskorzeźby, przedstawiające sceny z nordyckiej mitologii. Do ozdobienia wnętrz zaproszono najwybitniejszych norweskich artystów. Na czołowej ścianie widnieje rzeźba świętego Halvarda, zamordowanego przez zbójców, kiedy stanął po stronie napadniętej kobiety. Oprawcy przywiązali mu do szyi młyński kamień i wrzucili do fiordu. Kiedy zwłoki wypłynęły, ogłoszono go świętym. Co roku 10 października ratusz w Oslo znajduje się w centrum uwagi całego świata. To właśnie tutaj przyznaje się pokojową Nagrodę Nobla. Zgodnie z życzeniem fundatora, wynalazcy dynamitu Alfreda Nobla, nagrody w dziedzinach naukowych i literaturze mają być przyznawane przez instytucje szwedzkie. Natomiast o przyznaniu Nagrody Pokojowej będzie decydował komitet wyznaczony przez norweski parlament. Przez całe życie nosiłem w sobie lata dziecięce, powiedział słynny rzeźbiarz Gustav Vigeland. W 1921 roku artysta zawarł z władzami miasta niecodzienną umowę. Podarował miastu dorobek całego swojego życia, w zamian otrzymując mały park, w którym dzieła te można było wystawiać na widok publiczny. Dzisiaj to największy i najsłynniejszy park w stolicy. Ukochany park mieszkańców i obowiązkowy punkt programu każdego turysty. Wpływ na twórczość Vigelanda wywarły traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, które było naznaczone przez despotycznego i sadystycznego ojca. Jego epickie dzieło to także efekt innej obsesji – walki z upływającym czasem. Bojąc się przedwczesnej śmierci, pracował w szaleńczym tempie, by zdążyć wykuć w kamieniu całą wymyśloną przez siebie opowieść. Zdążył. W 1943 roku, gdy umierał, większość dzieł, które dzisiaj można tutaj oglądać, stała już na swoich miejscach w parkowych alejkach. Dzisiaj znajduje się tutaj aż 212 rzeźb tego artysty. Jedna ze słynniejszych prac to Mały Złośnik. Rzeźby przedstawiają człowieka w jego radościach i smutkach, od narodzin do śmierci. Fontanna 6 gigantów dźwigających na swoich barkach olbrzymie naczynie. Strzelisty monolit, wokół którego ogniskuje się cała ekspozycja, jest najważniejszym punktem parku. 7-metrowa kolumna przedstawia 121 splecionych ze sobą ciał.
Koło życia, jedna z ostatnich prac artysty, przedstawiająca splecione ciała kobiet i mężczyzn, dorosłych i dzieci, odzwierciedla niekończący się cykl życia. Opuszczamy ciągnący się przez 3000 km kraj, pełen niesamowitych widoków, cichych niewielkich wiosek i miasteczek z setkami łódek i żaglówek, atmosfery dzikiego pogranicza pomiędzy skutą lodem daleką północą, pięknymi fiordami i europejską w swoim charakterze stolicą. Nie bez powodu norweski parlament na tekst do hymnu narodowego wybrał wiersz noblisty Björnsierna Björnsona, który rozpoczyna się od słów: tak kochamy ten kraj, rozciągający się skałami i chmurami ponad morzem z 1000 domostw.